Pamiętam, że takie spotkanie z ministrem spraw zagranicznych, Cresson był taki, który powiedział fatalną rzecz po wprowadzeniu stanu wojennego. On powiedział, wyszedł po jakimś spotkaniu z prezydentem Mitterrand, zadano pytanie, co Francja zamierza robić w sprawie Polski. To było wprowadzenie stanu wyjątkowego. On się roześmiał, powiedział, oczywiście, że nic. Można powiedzieć, że konkluzja taka była nieuchronna. Co mogły zrobić kraje zachodnie, które bały się wtedy Polsce? W Niemczech była panika. Wtedy Helmut Schmidt był w NRD z wizytą, jak wprowadzono stan wojenny i nie wyjechał, dlatego że on się potwornie bał, że to może się skończyć z NRD. Że to, innymi słowy, że skutki Polski, tego stanu wojennego mogą być ogólnoeuropejskie. Innymi słowy, to był prawdziwy problem i tego Helmutowi Schmidtowi, który był wybitnym politykiem, nigdy tego nie zapomniano, że on wysłuchiwał te rzeczy, które wówczas Honecker, dyktator, prawda, wschodnich Niemiec, przy nim wygadywał na temat Polski, tego co się stało. W każdym razie to, co powiedział było w jakimś sensie co do formy było obrzydliwe, co do meritum, to mówiąc prawdę, nie można było oczekiwać jakichś działań. No w każdym razie on przyjął przedstawicieli wtedy, to było chyba Komitetu Solidarności, ja też byłem doradcą wtedy tego Komitetu Solidarności, który został powołany. No i co Francja może zrobić? No i tam wymieniliśmy wiele rzeczy, od takich podstawowych, żartem oczywiście mówię, wypowiedzieć wojnę Związkowi Radzieckiemu, ale chodzi na bardzo ambitne cele, aż po bardzo skromne. Jako ostatni cel ja sformułowałem, że jest taka bardzo ważna polska instytucja w Paryżu, bibliotka, Instytut Historyczny na wyspie Świętego Ludwika. I że po prostu tam on znajduje się w ciężkiej sytuacji, że przynajmniej remont sfinansować. No to on powiedział natychmiast tak. On wezwał współpracownika. To jest jedyna rzecz, którą zrobili. Paradoksalnie to miało negatywne dla mnie konsekwencje. Dlatego, że ludzie, to była stara emigracja w tym instytucie i oni byli bardzo nieufni i oni byli przekonani, że ja chcę przejąć kontrolę nad tą instytucją. Ja tam w ogóle nawet nie przychodziłem. Rzadko przychodziłem. Bardzo rzadko. Ja chodziłem do Palotynów, to była mała polska instytucja. I w każdym razie i oni odmówili tej pomocy. To była taka głupota niestety, którą spotykamy się nieraz, prawda? Tutaj oni chcieli, ten rząd francuski, przynajmniej tę jedną skromną rzecz, jak dla rząd francuski bardzo skromną rzecz, jak dla tego instytutu to byłoby bardzo, bardzo ważne, prawda? I to były takie moje przygody. Także ja ze starą emigracją, ja unikałem kontaktu, podobnie z londyńską, prawda? Tam miałem bardzo niewiele kontaktów. To oczywiście mój brat, który mieszkał z żoną, mieszkali w Londynie, to oni oczywiście mieli znacznie więcej kontaktów. W Paryżu nie było takiej instytucji, odpowiednika politycznej instytucji polskiej. Mieliśmy kontakty, to były przyjacielskie, prawda? To właśnie poprzez Palotynów. W każdym razie to było bardzo miłe środowisko, to polskie środowisko było bardzo miłe, intelektualnie tam było wiele osób na wysokim poziomie, prawda? Także to było nasze życie.